Hej, ja jestem Sarczy, witam was w 15 odcinku naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid i od razu rozpoczynamy dokładnie od tego momentu, gdzie ostatnio skończyliśmy, czyli kontynuujemy oglądanie filmików. Jak widzicie, Liquid Snake jakimś cudem przeżył ten wybuch Metal Geara, no i zobaczmy, co stanie się dalej. Sleeping late as usual. A snake. Liquid, you're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict, new hatreds will arise. Then we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you. I got all of the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But you and I aren't his only children. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the Human Genome Project, the mysteries of humanity were laid bare.
Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation special forces. That's how they became the genome soldiers. That's right. The genome soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. The genome soldiers. That's right. They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes, they too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool! They're a complete failure! We are on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Look behind you! Meryl! Jest Meryl. Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl. Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No! We have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed, they've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? No i znowu dowiemy się czegoś od Campbella. Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place.
What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Foxdie. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But, Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you, after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. What? What are you doing? What? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. President ordered this? President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So, you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell. There's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. Only your death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, you fall. At this height,
it will kill even you. Have at you, Snake! No i dobra, czas na walkę z Liquid Snake'iem, ale po raz kolejny postaram się wam stracić wszystko, bo chyba był to taki jeden z najbardziej treściwych filmików, najbardziej bogatych w informacje. Naprawdę sporo tutaj zostało wyjaśnione, więc teraz jak najszybciej postaram się wam chociaż w skrócie opowiedzieć, co tutaj jest grane i o co tak naprawdę też chodzi Liquid Snake'owi. Przede wszystkim zobaczyliście już na początku odcinka, nawet pod koniec poprzedniego, że Liquid Snake jakimś cudem przeżył ten wybuch Metal Gear Rexa, no i chce tutaj z nami ostatecznie zawalczyć. Rozmowa zaczęła się od tego, że Liquid tak naprawdę uważa Solid Snake'a za mordercę. Uważa Liquid, że nasz bohater tak naprawdę czerpie radość z zabijania. Przecież na poparcie swojej tezy wskazuje to, że Solid Snake przecież tak naprawdę wielu żołnierzy tutaj pozabijał. I teoria Liquida jest taka, że Solid Snake tak naprawdę przecież został do tego stworzony i tutaj znowu został przywołany ten projekt Les Enfants Terribles, o którym już mówiłem między innymi w poprzednim odcinku. Okazuje się, że projekt został powołany w latach 70. ubiegłego wieku, czyli w wieku XX. I cóż, projekt polegał na tym, zresztą już mówiłem wam mniej więcej o tym w poprzednim odcinku, ale teraz jest więcej szczegółów. Projekt polegał na tym, że podzielono geny Big Bossa na 8 komórek. Wcześniej nie było o tym mowy, więc to jest pewna nowość. I te komórki, z tych komórek mieli właśnie powstać synowie Big Bossa. Ostatecznie całość miała sprowadzać się do tego, żeby stworzyć takiego idealnego wojownika z genów Big Bossa. Dlatego właśnie podzielono te geny na 8 komórek. Jednak 6 postanowiono poświęcić i niejako złączyć z nich, pozostawić tylko 2 komórki, które wykorzystają właśnie te najlepsze geny z pozostałych komórek. I tymi 2 komórkami jest Liquid Snake i Solid Snake. Jednak tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, Liquid Snake dostał te recesywne geny, czyli te gorsze, a wszystkie te najlepsze zostały przeniesione do Solid Snake'a, przez co właśnie Liquid od dawna czuł się tak naprawdę gorszy od Solid Snake'a. I tutaj też taka ciekawostka, jak to Liquid powiedział, tak naprawdę ci wszyscy żołnierze występujący w tej bazie też są niejako dziećmi Big Bossa, dlatego że na nich też prowadzono pewne eksperymenty. To jest ten projekt Genome Soldiers, o którym też tutaj wielokrotnie była mowa, aczkolwiek do tej pory nie było zbyt wiele na ten temat wiadomo. Okazuje się, że wykorzystano tutaj właśnie też geny Big Bossa do tego, żeby poeksperymentować już na prawdziwych ludziach i właśnie tam też przywołano motyw pewnej wojny w 1991 roku, gdzie to właśnie wykorzystano te geny Big Bossa i niejako zmodyfikowano po prostu tych ludzi, tych żołnierzy wszystkich i tutaj właśnie oni teraz występują pod tą nazwą Genome Soldiers, więc właśnie ci żołnierze mają też geny Big Bossa, mają geny takie, jakie też ma Liquid i Solid Snake, więc niejako można powiedzieć, że jest tutaj prawdziwa armia braci i synów właśnie Big Bossa, chociaż oczywiście to Solid Snake i Liquid Snake są tymi takimi głównymi synami, można powiedzieć, którzy powstali właśnie z tych genów, ale ponieważ prowadzono eksperymenty na tych innych żołnierzach, no to oni też mają coś z Big Bossa, chociaż jak powiedział Liquid Snake, ten projekt akurat okazał się porażką. Liquid Snake uważa, że Genome Soldiers, ci żołnierze, są prawdziwą porażką i nieudanym eksperymentem tak naprawdę. Między innymi dlatego właśnie Liquid Snake chce od Białego Domu dostępu do ciała Big Bossa, bo po prostu chce dalej prowadzić eksperymenty Liquid Snake na tych danych, na DNA, po to, aby po prostu
cały projekt udoskonalić, niejako, jak to powiedział Solid Snake, aby uratować swoją rodzinę. Jest to oczywiście dość szalony pomysł, ale taka jest prawda. Dalej mieliśmy pokazane, że Meryl tutaj leży tuż obok nas, jest związana, nieprzytomna, nie wiadomo czy żyje. Nawet Liquid Snake twierdzi, że tego nie wie, więc teraz jak najszybciej musimy pokonać Liquid Snake'a, zwłaszcza, że ten włączył jeszcze bombę zegarową i za 2,5 minuty tutaj wszystko może wybuchnąć. W tym czasie musimy pokonać Solid Snake'a i uratować Meryl, więc mamy naprawdę niewiele czasu. Ale w międzyczasie jeszcze Liquid Snake zasugerował nam, żebyśmy zadzwonili do Campbella, dlatego że on nam powinien powiedzieć coś więcej. Okazuje się, że Pentagon już wie, że Metal Gear Rex został zniszczony i w związku z tym cała baza Shadow Moses, na której jesteśmy, zostanie zbombardowana, by zatuszować całą sprawę. No bo tak jak powiedziałem już w poprzednim odcinku, Pentagon wysłał tak naprawdę Solid Snake'a właściwie tylko po to, żeby roznieść wirusa Foxdie po całej bazie, a ponieważ żeby roznieść wirusa i przy okazji właśnie, aby Pentagon miał po prostu dostęp do Metal Gear'a i w ten sposób bardzo bezboleśnie wszystkich tutaj ważniejszych członków organizacji Foxhound wyeliminować. Ponieważ jednak to się nie udało i Pentagonowi nie uda się odzyskać dostępu do Metal Gear'a, bo już robot został zniszczony, no to Pentagon postanowił zatuszować sprawę i właśnie zbombardować to wszystko. Okazało się, że za wszystkim stoi też sekretarz obrony, niejaki Jim Houseman, który nam zdradził, że prezydent Stanów Zjednoczonych tak naprawdę o niczym nie wie. Za wszystkim stoi właśnie głównie Jim Houseman, czyli właśnie sekretarz obrony, który tutaj autoryzuje tą całą operację i to on tutaj tak naprawdę też odpowiada za to, że Snake został na tą misję wysłany. A zapytacie się zapewne, co z Campbellem? Czemu on tak bardzo ukrywał te wszystkie informacje? Otóż, jak to Campbell powiedział, Meryl została też celowo wysłana przez rząd amerykański właśnie do Shadow Moses, bo Pentagon doskonale wiedział, że Meryl bardzo dużo znaczy dla Campbella i Pentagon po prostu chciał zaszantażować Campbella, aby ten właśnie objął dowodzenie nad całą operacją i aby Campbell przekonał Snake'a do wzięcia udziału w misji, jako że Snake przed tą misją tak naprawdę niejako odszedł na emeryturę, po prostu żył sobie spokojnie na Alasce, ale to Campbell przekonał go do tego, żeby wziął Snake udział w tej misji, no bo Campbell tak naprawdę, Snake uważa Campbella za swojego przyjaciela i tylko właściwie Campbell mógł przekonać tutaj Snake'a do całej tej sytuacji. No i cóż, co tam jeszcze była mowa? Oprócz tego jeszcze właśnie mieliśmy rozmowę z sekretarzem obrony, bo w ostatniej chwili, jak już Campbell nam wszystko powiedział, a przynajmniej prawie wszystko, to sekretarz obrony wtrącił się do dyskusji i powiedział, że Campbell został właśnie aresztowany za to, że rzekomo ujawnia tajne informacje. No i jak to powiedział właśnie Houseman, czyli sekretarz obrony, wyspa Shadow Moses zostanie zbombardowana i mediom po prostu zostanie przekazana informacja, że to terroryści zwyczajnie tutaj użyli po prostu bomby nuklearnej, więc wszystko tak naprawdę zostanie zrzucone, wina zostanie zrzucona na terrorystów, a jednocześnie Pentagon będzie bezpieczny, bo wszyscy, którzy znają prawdę o tym miejscu, czyli Snake, tutaj wszyscy członkowie Foxhound i tak dalej, wszyscy po prostu zginą i nikt tak naprawdę nie dowie się prawdy, co oczywiście jest na rękę Pentagonowi. Na koniec jeszcze sekretarz obrony powiedział, że jeśli damy mu dysk, który zawiera informacje na temat Metal Gear'a i który otrzymaliśmy od Bakera, no to jeszcze się zastanowi nad tym, żeby tutaj odwołać nalot bombowy. Jednak Snake nie ma tego dysku, więc nie ma tak naprawdę możliwości negocjacji. No to wobec tego sekretarz obrony powiedział, że w takim razie nalot bombowy się odbędzie i dlatego też właśnie musimy tutaj się spieszyć. Liquidowi tak naprawdę już teraz nie zależy na niczym innym jak na zabiciu Snake'a, przynajmniej tomu niejako będzie dawało znać o tym, że Liquid jest rzekomo lepszy od Snake'a mimo tych gorszych genów. Dlatego teraz właśnie rozpoczniemy sobie walkę na śmierć i życie. Walkę na pięści, trochę jak z ninją, więc teraz całość polegać będzie na tym, żeby właśnie tutaj biegać po tym Metal Gearze, starać się go uderzać. Problem tylko w tym, że on też potrafi robić uniki, a my mamy naprawdę właśnie niewiele czasu.
Tutaj powiem wam, że nie warto uderzać po 3 razy. Nie warto robić tego 3-ciosowego kombosa, no bo wtedy Liquid może uniknąć. Warto robić najwyżej 2 ciosy na raz. Proszę bardzo, udało mi się. Spadamy. Muszę tutaj naprawdę uważać, bo właśnie Snake, znaczy Liquid Snake potrafi naszemu bohaterowi sporo odebrać tutaj energii. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby on nas nie uderzał, a zwróćcie uwagę, że nie mamy teraz żadnych racji żywnościowych. Więc tutaj cała walka odbywa się tylko na pięści i w dodatku właśnie mamy tylko i wyłącznie tą energię, która jest widoczna... która jest widoczna w prawym, znaczy w lewym górnym rogu ekranu. Jeszcze się obawiam, że nie zdążę właśnie go pokonać, bo naprawdę jest niewiele czasu. Jeśli mi się nie uda, to po prostu zrobię cięcie i spróbuję raz jeszcze. Spokojnie. To jest też o tyle utrudnione, że przy pierwszej walce jest filmik i tak naprawdę tracimy w trakcie tego filmiku pół minuty tutaj na tą walkę. Później jak powtarzamy, to już mamy całe 3 minuty praktycznie, więc jest zawsze trochę więcej czasu. Ale teraz kurczę, naprawdę mi trochę brakuje, żeby go jednak pokonać. Więc podejrzewam, że zrobię to właśnie tak, że za chwilę zrobię cięcie i wtedy po prostu spotkamy się, jak już Liquida praktycznie pokonam. Okej, przy kolejnym podejściu idzie mi już lepiej i odwołuję to, co mówiłem wcześniej, to znaczy zdecydowanie... kurczę, tutaj trzeba uważać, żeby nie wypaść. To znaczy zdecydowanie warto tutaj właśnie uderzać tym 3-ciosowym combo, dlatego że ten ostateczny kopniak zadaje Liquidowi tak naprawdę najwięcej energii. Te pięści aż tyle energii nie odbierają, więc tutaj naprawdę warto, aby uderzyć tym kopniakiem. Problem tylko w tym, że jak nie trafimy takim 3-ciosowym combo, to wtedy jesteśmy właśnie nastawieni... jesteśmy otwarci na ataki Liquida, więc trzeba tutaj uważać. No i teraz już jest końcowa faza walki tak naprawdę, to znaczy Liquid już ma mało energii. Jeśli teraz go uderzamy, to on pada na ziemię, w dodatku jeszcze próbuje nas tak z byczka niejako powalić i to odbiera nam sporo energii, więc trzeba tego unikać. I naszym celem jest teraz zmniejszyć mu energię praktycznie do zera. I kiedy właśnie tak będzie miał mało energii, to wtedy trzeba go w ten sposób właśnie zrzucić. Teraz kiedy ma jeszcze trochę energii, to on się łapie krawędzi Metal Geara, ale jeśli będzie miał praktycznie na zerowym poziomie tą energię, to wtedy zwyczajnie spadnie i walka się zakończy. Jeśli po prostu nie uda nam się go... jeśli nie uda nam się go zepchnąć... Patrzcie, kurczę. Nas jeszcze dobił. Jeśli nie uda nam się go zepchnąć w wyznaczonym czasie, to walki nie wygramy, choćbyśmy mu nawet obniżyli tą energię do zera. Tak więc to jest taka nietypowa walka, bo nie dość, że trzeba mu tą energię obniżyć do zera, to jeszcze trzeba go zrzucić w przepaść. Patrzcie, jaka emocjonująca teraz walka, że oboje mamy energię na końcu, tak naprawdę. I uda się? Tak jest, udało się. No i najwyraźniej Liquid Snake został wreszcie przez nas pokonany. A teraz szybko sprawdźmy, co z Meryl. Meryl! Meryl? No i całe szczęście Meryl żyje. Snake? Is that you? Snake! Oh, you're alive! Thank God! Meryl? Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, it must have been terrible. Oh, it wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Meryl.
That's my codec. Snake, it's me. Otacon, good news. Meryl's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news too. We're about to be bombed. Oh boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No, it's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But Unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know. Snake, I'm a complete person now. I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks? Well, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake. Let's get the hell out of here. What about him? Where's Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah. And I don't want it to be in vain. Me too. Meryl. Snake. Meryl. It started. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after all. Looks that way. Too bad. Let's get out of here. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. There's my sneaking suit. Hurry up. Hurry! Looking good, Snake. Hurry! No i cóż, teraz przed nami ucieczka i tak naprawdę zostawimy ją sobie już na ostatni odcinek serii Zagrajmy w Metal Gear Solid, bo jesteśmy już naprawdę pod koniec gry, ale ponieważ będzie tu jeszcze dużo filmików, to właśnie w kolejnym odcinku sobie grę już zakończymy. Ja teraz zadzwonię do Mailing i zapiszę jeszcze grę. Snake, they've placed the colonel under arrest. I don't know what I should do. This will probably be your last save. I'm going to miss those proverbs of yours. Snake. Mei-Ling, I have a favor to ask you. Make a hard copy of all the codec conversation data up to this point. I want some insurance. Okay, Snake, leave it to me. Ciekawa rozmowa, właśnie Mailing tutaj wyraźnie była zasmucona, że Campbell został aresztowany i jak to Mailing powiedziała, to może być nasz ostatni save. I tutaj jeszcze Snake powiedział, żeby Mei-Ling zachowała wszystkie rozmowy, jakie Snake przeprowadził tutaj w trakcie tej misji, no bo Snake chce to mieć zapisane, chce mieć jakieś zabezpieczenie w razie czego, żeby mieć jakieś ewentualne dowody. No i Mei-Ling obiecała, że zapisze te wszystkie rozmowy dla nas. Snake, please. Be safe for me.
No i tak jeszcze na koniec tego odcinka mniej więcej wam streszczę, o czym była mowa tutaj w tych ostatnich filmikach, chociaż myślę, że większość przemawiał tutaj do was sam obraz. Przede wszystkim zobaczyliście, że Meryl przetrwała ogólnie tortury, że po prostu przeżyła. I to jest najważniejsza informacja. Pamiętacie, jak w trakcie tortur, które miał Snake, mówiłem wam, że w zależności od tego, czy przeżyjemy, czy się poddamy, zależy zakończenie gry? Otóż to zakończenie to właśnie wynika z tego, czy przetrwamy tortury, czy nie. I jeśli je przetrwamy, tak jak ja zrobiłem, to wtedy Meryl przeżyje i to mi się właśnie udało. Udało mi się przetrwać tortury i dzięki temu Meryl przeżyła i będę mógł się tutaj cieszyć dobrym zakończeniem. Jeśli z kolei bym się na torturach poddał, to wtedy Meryl tutaj niestety by nie przeżyła. Po prostu Snake by do niej podszedł i zobaczył, że nie żyje. Wtedy przybyłby Otacon i uciekałby tutaj z tej bazy z Otaconem. A w takim układzie jak jest teraz, Meryl przeżyła i uda nam się ją uratować, więc chociażby dlatego warto tutaj walczyć o przeżycie na torturach i fajnie, że twórcy nam takie dwa zakończenia zaoferowali, bo zawsze jest to też okazja, żeby zachęcić graczy do tego, aby przeszli przynajmniej dwukrotnie grę. No i cóż, to o czym była tutaj mowa w trakcie tych ostatnich filmików, przede wszystkim Meryl powiedziała, że przetrwała tortury i wiele gorszych rzeczy, jakie tutaj robili jej terroryści, nie wdawała się w żadne szczegóły, ale jak to powiedział Snake, Meryl jest silną kobietą i udało jej się to wszystko przetrwać. Ona też sama powiedziała, że dzięki temu, że starała się przetrwać te wszystkie tortury, czuła, że jest bliżej Snake'a i cały czas przy życiu utrzymywało ją to, że myślała cały czas o Snake'u, wyraźnie coś więcej do niego czuje i tak naprawdę dzięki temu przeżyła, dzięki temu, że miała dla kogo żyć, jak to ona sama powiedziała. Tak naprawdę jednak na rozmowy zbyt dużo czasu nie było, bo zaraz później zadzwonił Otacon. On nas poinformował o tym, że w pobliżu jest tunel, którym możemy uciec z tej bazy jeszcze w ostatniej chwili. Jednak Otacon musi najpierw wyłączyć wszystkie zabezpieczenia, żebyśmy tam mogli przejechać przez ten tunel. Żeby też te zabezpieczenia wyłączyć, to potrzebuje trochę czasu. Dlatego też zdecydował się zostać w bazie, mimo tego, że baza niedługo ma zostać zbombardowana, co Snake nie przyjął zbyt dobrze. Nie chce, żeby tutaj Otacon zginął, ale Otacon był całkiem pewny swojej decyzji. Powiedział, że teraz tak naprawdę dopiero czuje się osobą spełnioną i wie, po co żyje, wie, jaki jest sens jego życia i tutaj jego decyzja o tym, żeby zostać w bazie i pomóc Snake'owi jest absolutnie ostateczna i że nijak go nie odwiedziemy od tego. Snake ma nadzieję, że Otaconowi mimo wszystko jakimś cudem uda się przeżyć, chociaż tak naprawdę nie ma na to wielkich szans, no bo bombardowanie będzie potężne. Chyba że Otaconowi udałoby się przed czasem jakoś może uciec. W każdym razie miejmy nadzieję, że uda się Otaconowi przeżyć. Ja oczywiście wiem, czy mu się to uda, czy nie, ale was trzymam w niepewności, bo nie każdy tutaj musi znać dalsze losy. I tutaj właśnie was jeszcze podtrzymam trochę w niepewności. W każdej chwili tutaj możecie się dowiedzieć całej prawdy. W każdym razie Snake w ostatniej chwili jeszcze uciekł wraz z Meryl, bo tutaj widzieliście, że to całe pomieszczenie, gdzie był Metal Gear, się zawalało. No i cóż, uciekli. Teraz będziemy musieli się tutaj przedostawać przez ten tunel. Jak widzicie, mamy tylko 10 minut czasu, więc nie będziemy mieli zbyt wiele tutaj pola do popisu. Tak naprawdę będziemy musieli się bardzo spieszyć, ale myślę, że nam się jak najbardziej uda i w kolejnym odcinku zobaczycie zakończenie tej całej historii, więc już teraz was serdecznie zapraszam, a jeśli ten materiał wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, no i wyczekujcie ostatniego odcinka serii Zagrajmy w Metal Gear Solid. Do usłyszenia!